Przełączniki działają bardzo, widzicie, nie odbija. Przejdziemy do uruchomienia. Chciałbym wymienić ten C254. Ma reputację upływności z biegiem czasu i niestety wzmacniacz może się nie załączyć do pracy. Okropnie trzeszczą potencjometry. Wymieniamy op-ampa na nowy. Jest bardzo słabe podświetlanie. Zobaczymy, co z tym da się zrobić. Taka sytuacja. Cześć! W drugiej części z naprawy czarnej Yamaha 797. Jak widzieliście, w pierwszej części w Yamaszce został wymieniony op-amp, wyczyszczone potencjometry i przełączniki. Amplituner znów działa, ale do pełnej sprawności pozostał do naprawy ciemny wyświetlacz. Poza kamerą sprawdziłem napięcia. Wszystko jest ok, przynajmniej się tak wydaje. Po prostu winny jest sam wyświetlacz. Wzmacniacz trafił do mnie z uszkodzonym bokiem, więc uderzenie mogło spowodować mikropęknięcia szkła i powolne dostawanie się powietrza do wnętrza. Ponieważ wyświetlacz jest technologii VFD i nie jest dostępny jako nowy komponent, postanowiłem zasięgnąć informacji w temacie naprawy lub ewentualnej regeneracji, jeżeli jest taka opcja. Natrafiłem na ten artykuł na forum IIV Blog, w którym opisane są poszczególne kroki, rodzaj i wysokość napięć w celu wykonania regeneracji wyświetlacza. Link do filmiku zamieszczam pod filmem. Ogromną kopalnią wiedzy w temacie lamp okazał się pan Aleksander Zawada, na kontakt którego natrafiłem przypadkowo na elektrodzie. Pan Aleksander zawodowo zajmuje się miernictwem w próżni, a hobbystycznie zajmuje się szeroko rozumianą elektroniką retro i specjalizuje się, co ciekawe, wytwarzaniem lamp elektronowych. Linki do forum, jak i do pana Zawady zamieszczam pod filmem. Niestety materiał filmowy z procesu naprawy wyświetlacza gdzieś mi przepadł, ale jak zdążyliście się domyśleć, procedura przywrócenia wyświetlacza do żywych się nie powiodła. Wręcz powiedziałbym, że jest gorzej niż przed rozpoczęciem tak zwanej regeneracji. Pozostaje jedna opcja, czyli części zamienne z uszkodzonych modeli. Yamaha w zasadzie wyprodukowała model tak zwany 97 w trzech wersjach. 397, 497 i 797, które w zasadzie różniły się mocą wyjściową, więc większość części powinna być kompatybilna do transplantacji. Natrafiłem na ciekawe ogłoszenie. I w kartoniku przed Wami mam nadzieję nie znaleźć kilogram bananów, a uszkodzoną Yamaha RX 397 właśnie przeznaczoną na części. Sprzedawca nie potrafił mi udzielić informacji, które części w tym amplitunerze są sprawne, które nie. Posiadałem tylko z ogłoszenia jedno zdjęcie, na podstawie którego potrafiłem określić, czy wnętrze jest kompletne oraz w jakim stanie są poszczególne komponenty. Sprawdźmy, co kryje wnętrze. Pozdrowienia dla dekompozytora. No jak widać, Yamaszka widziała lepsze dni. Przewód obcięty, pełno piasku. Nawet liście. Już na pierwszy rzut oka widać niewielkie różnice. Ten przełącznik jest krótszy niż ten, który występuje w 797. Także tutaj jest podpisany ten przełącznik o MD Tape Monitor. Natomiast 797 jest podpisane jako CD Direct. To jest model RX 497. Nie będziemy go nawet próbowali odpalić, bo w zasadzie to nie jest cel dzisiejszego filmu. Może przy okazji zerknę, w jakim on jest stanie. Natomiast dzisiaj będziemy demontować wyświetlacz i przetransplantujemy go do 797.
Ok, tą część już mamy zdemontowaną. Tak na dobrą sprawę dostaniemy się teraz do płytki. Frontową część będziemy musieli zmienić na... Oryginalna jest czarna, w związku z powyższym do dzieła. Jak widać, oba HMI są zdemontowane. Są różnice. Chipy są takie same, natomiast jest kilka różnic. Tutaj natomiast mamy potencjometr. To tutaj nie jest zalutowany. Jest kilka elementów, które występują na tej płycie, a na tej nie występują. W związku z powyższym teraz zastanawiam się, żeby samo HMI odlutować i po prostu zamienić miejscami. Być może chipy się różnią wsadem oprogramowania i nawet jeśli wlutuję ten potencjometr do tej płyty i te poszczególne elementy, może to spowodować, że one po prostu nie będą widziane tak czy siak. W związku z powyższym chyba zaryzykuję po prostu zamianą wyświetlacza miejscami, no i zobaczymy, jak to szybko pójdzie w odlutowaniu. Sprawny wyświetlacz odlutowany. Stawimy go w bezpieczne miejsce. Mam nadzieję, że sprawny ogólnie. Po odlutowaniu wszystkie nóżki wyglądają w ten sposób. I wyciągamy wyświetlacz w takim bądź razie. Wyprowadzenia z tego wyświetlacza są cienkie jak włosy. Trzeba uważać, żeby nie wygiąć ich. Potem może być problem. Wyświetlacz jest już na swoim miejscu. Teraz to musimy wszystko załadować na front panel do dzieła. Ok, wzmacniacz już mamy wstępnie złożony. Wszystkie konektory są
popodłączane w swoje miejsca. Jeszcze do końca go nie skręciłem, front panelu, ale skręciłem go na tyle, żeby zobaczyć, czy wszystko będzie w porządku. Oczywiście każde prace, jakie wykonujecie, uruchamiamy przez jakieś zabezpieczenie. W moim przypadku to jest po prostu żarówka 150W. Taki tip, jeżeli chcecie ewentualnie coś takiego sobie zrobić, takie zabezpieczenie i nie wiecie, gdzie kupić żarówkę wolframową, polecam znany portal polski. Tam po wpisaniu 150W żarówka wyskoczą Wam odpowiednie wyniki. Na razie wzmacniacz jest wyłączony, załączamy go. Żarówka prawidłowo rozbłysła i zgasła. No i mamy wyświetlacz. Cyknięcie spowodowało zabezpieczenie wewnątrz wzmacniacza puściło. Wszystko jak widać pracuje prawidłowo i wyświetlacz wyświetla całkiem jasno. Ok, skręcimy go do końca i wykonamy kilka prób. Jeszcze taka mała ciekawostka. Po lewej mamy 497, a po prawej mamy 797. Różnica w wypełnieniu wnętrza jest znaczna. Wielkość transformatora, tutaj powiedzmy 4 palce. Tu już 5 muszę dokładać na szerokość. Tutaj jeden radiator, tu są 2. Wielkość kondensatorów. Jest różnica. Amplituner już został złożony. Puśćmy sobie coś. Przejdźmy do podsumowania. W pierwszej części z naprawy Yamaha 797 skupiłem się na naprawie sekcji audio. Jeśli by się okazało, iż uszkodzenia byłyby nie do naprawienia, to dalsza naprawa po prostu nie miałaby sensu. W drugiej części z naprawy Yamaha 797 czarnej skupiłem się na doprowadzeniu wyświetlacza do porządku. O ile materiał z progresu regeneracji przepadł, to finalnie nie przyniósł on oczekiwanego rezultatu. Pan Zawada udzielił mi kilka cennych wskazówek, za to mu bardzo dziękuję, ale od samego początku nie dawał mi nadziei na 100% regenerację. Ostatecznie wymieniłem wyświetlacz na kompatybilny z modelu RX 497 i po przeprowadzeniu kilku testów amplituner poza kilkoma zatrapaniami obudowy uznaję za naprawiony. Teraz kieruję pytanie do Was. Czy chcielibyście po każdej udanej naprawie, abym przeprowadził testy obciążenia wszystkich kanałów w tym samym czasie? Możemy otrzymać odpowiedź na pytanie, czy napis na amplitunerze o mocy generowanej to marketing, czy faktycznie w jednym czasie da się osiągnąć z kanałów po 100 W, na przykład 6 razy 100 W. Dajcie znać w komentarzu. A najciekawszy komentarz nagrodzę prezentem w postaci bardzo szybkiego pendrive'a Samsung Duo Plus 64 GB. Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do obejrzenia naprawy Yamaha 797 Titan. Cześć!